Szmerdykow. Co mamy sądzić o tej postaci w braciach Karamazow? Co sądziliby współcześni, co sądzą współcześni, to znaczy nowocześni, z których Dostojewski się naśmiewał, których tak ironizował, stanowią trzon, żeby nie powiedzieć, definiują wręcz naszą kulturę współczesną. Zatem wyobrażam sobie, że osoba, która nie wywodzi się nie tylko z głębokiej tradycji myślowej, ale z głębia przemyśleń, jakich Dostojewski dokonał, mogłaby potraktować Szmerdykowa jako bohatera. Ma wszelkie predyspozycje ku temu, ażeby być punktem przyciągającym sympatię i uwielbienia oraz wszelkie roszczenia ku sprawiedliwości współczesnego świata. Począwszy od jego nazwiska. Jego nazwisko sugeruje smród, a pełne jego nazwisko tłumaczymy z języka rosyjskiego jako urodzony ze śmierdzącej kobiety. Oczywiście historia jego matki jest historią bardzo tragiczną. Ten zalążek cnoty w niej jako świętego głupca jest pomniejszany przez tragiczne jej losy. Jest głuchoniema, wszyscy starają się jej pomóc i ona przyjmuje tę pomoc, ale wtedy jako właśnie święty głupiec przekazuje tę pomoc dalej. Znaczy jest w pewnym sensie uosobnieniem cnót chrześcijańskich, aczkolwiek jest coś w niej niepokojącego. I w ogóle sam Szmerdykow oczywiście też zdaje się być osobą bardzo okrutnie skrzywdzoną przez los, która w przeciwieństwie do matki potrafi mówić na głos, umie czytać i zaczyna myśleć. I próbuje myśleniem wydobyć, jeżeli nie swojego ciała, to przynajmniej swojej duszy z tego niskiego i niesprawiedliwie niskiego stanu, w którym się odnalazł. Tak przynajmniej współczesny czytelnik mógłby to wszystko zinterpretować. I oczywiście Szmerdykow staje się w takim mniemaniu, w takim pojmowaniu celem współczucia. A jakże my uwielbiamy dzisiaj współczuć słabym. W moim mniemaniu, w moim odczytywaniu Dostojewskiego, Szmerdykow nie jest człowiekiem, jest demonem. Nawet to pytanie, Grigori chyba jest tym służącym, który stawia to pytanie, czy ty w ogóle jesteś człowiekiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. I oczywiście ta moja perspektywa jest skrajnie zabobonna, bo przypomina wszelkie nieracjonalne postawy średniowiecza, która interpretuje różnego rodzaju deformacje ciała lub przypadki skrajne jako oznaka zła, czy działania zła w świecie. Ale Dostojewski jako autor prowadzi nas, wydaje mi się, do tego wniosku początkowo delikatnie. Chociażby opis samego Fiodora Karamazowa, który już na stare lata cieleśnie zaczyna
okazywać brzydotę swojej duszy. Młody człowiek, który ma brzydką duszę, może zewnętrznie wciąż świecić pięknem, natomiast grzech Fiodora zaczyna widnieć na jego twarzy. I mamy nawet w pewnym sensie taką biblijną zapowiedź tego demona, czy śmiałbym powiedzieć antychrysta, który się rodzi w postaci Szmerdykowa, w tragicznie zmarłym synu Grigoriego, którego Grigori uznał za smoka. Się urodził z 6 palcami. I oczywiście jak ktoś to słucha, to brzmi jak właśnie jakaś wieś, to znaczy jakiś w ogóle ciemny lud rosyjski. To brzmi jak jakaś co najwyżej powieść religijna. No, takie rzeczy to tylko się w Biblii czyta, a przecież rozum nam podpowiada, że w życiu codziennym, w świecie prawdziwym to czegoś takiego nie ma. A jeżeli już coś takiego istnieje, to tylko w tej szalonej, zwariowanej Rosji, gdzie dochodzi do szaleństw. Czy oby na pewno? A może właśnie jest tak, że to wszystko, czego Iwan się tak boi, i to wszystko, czego Szmerdykow z samym sobą zapowiada, w naszych czasach już nie jest z przerażeniem oczekiwanym wydarzeniem, lecz jest przeszłością. Znaczy, mi się wydaje czasami, szczególnie jak czytam Dostojewskiego, że strach przed nadchodzącą apokalipsą, jaki panował w XIX wieku, dzisiaj to nieświadomość, iż żyjemy w czasach postapokaliptycznych. I dlatego Szmerdykow, który jest demonem, może nam się jawić jako człowiek potrzebujący pomocy, współczucia i sympatii. I oczywiście nie zaprzeczam, to znaczy po pierwsze przypominam, że mówimy tu o sztuce, a nie o żywej istocie. I Dostojewski stworzył taką postać po coś. Może właśnie po to, żebyśmy się zastanowili nad tym, nad czym ja się w tej chwili zastanawiam. Po drugie, nie odmawiam Szmerdykowi genetyczną przynależność do rodzaju ludzkiego. Nie odmawiam nawet jemu duszę ludzką, którą Pan Bóg rzeczywiście kocha, ale ta dusza jest w posiadaniu demonów, po prostu. I ona mówi rzeczy, które mają budzić naszą sympatię, po to, ażebyśmy odłożyli broń i otworzyli się na działanie złego. Więc ten, kto podąża za Szmerdykowem, ten, kto daje się ponieść w współczuciu, ten, kto serio traktuje to, co on ma do powiedzenia, to jest ten, który dał się skusić. Taka jest moja interpretacja tej postaci. Na pewno na samym początku. Potem będzie tylko gorzej.